Proszę Państwa, witam na pokładzie Boeinga 7. Lecimy właśnie do Nowego Jorku przez Radom. Dlaczego nie? Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiejszym moim gościem jest Ania. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Ania, tak jak Oskar już mnie przedstawił. Pracuję w HURteam. Mieszkam na co dzień w Hadze. Mieszkam w Hadze już od 10 lat. Odkąd w zasadzie przyjechałam do Holandii. Mieszkam razem z moim mężem i w sumie od 2 lat pracuję właśnie w HURteam w Rotterdamie i w paru innych miastach. Tak, dla osób nieznających tego terminu, tak w skrócie Ania nam dzisiaj opowie o rynku nieruchomości w Holandii. Dokładnie, szczerze powiedziawszy, tak o najmie, bo na powiedzmy zakupie i tak dalej nie znam się, chociaż sama mam mieszkanie kupione, ale tak, docelowo moim tematem są mieszkania, taki najem mieszkań socjalnych, ale generalnie mieszkań też prywatnych, od prywatnych właścicieli, bo to jest bardzo ważne. Nie wszyscy wiedzą, że mieszkaniami socjalnymi nie są tylko mieszkania korporacji mieszkaniowych, ale także mieszkania od prywatnych właścicieli mogą być mieszkaniami socjalnymi. Dobrze, wrócimy do tego. Powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z nieruchomościami? Czy posiadasz jakieś wykształcenie w tym kierunku, czy to przyszło z czasem? Właśnie to jest bardzo zabawna sytuacja, bo jakby ja pracowałam, pierwsza moja poważna praca w Holandii to była praca w piekarni. W piekarni Bakker van Manen. Tutaj bez może jakichś reklam, ale to jest bardzo fajna piekarnia. Nie zrobię Ci pip, także nie przejmuj się. Robią fajny chleb na zakwasie. Natomiast po 2 latach stwierdziłam, że troszeczkę za ciężka jest ta praca, bo to jest praca fizyczna i stwierdziłam, że chciałabym coś robić innego. Poza tym też duża rotacja jest w tych wszystkich, rotacja pracowników w tych wszystkich właśnie miejscach, kawiarni i tak dalej. I zmieniłam pracę na agencję pracy. Tutaj może nie będę mówić, którą. I o kurczę. Okej. I właśnie po tym, jak tam zaczęłam pracę, po jakimś czasie stwierdziłam, że troszeczkę ten mój holenderski bardzo na tym cierpi. Troszeczkę bardzo. Więc moja koleżanka, która pracowała w firmie właśnie, w której pracuję, która się zajmuje właśnie doradztwem mieszkaniowym, która w ogóle jest deweloperem i buduje też mieszkania, transformacje robi i tak dalej, zaproponowała mi właśnie pracę w HURteam. No i ja wtedy pomyślałam, że wiesz, ja mam tutaj fajną pracę, ale stwierdziłam, w sumie tam będę mogła rozmawiać po holendersku. Troszeczkę się bałam, czy dam radę, ale pierwsze miesiące były bardzo trudne, bo to są sprawy takie, wiesz, prawne też i tak dalej, więc to nie jest taka łatwa sprawa. Ale bardzo się cieszyłam, dlatego że ja studiowałam w Polsce politykę społeczną i dla mnie to było takie dosyć coś ciekawego, że mogę zasadniczo z moimi studiami, które robiłam w Polsce, robić coś podobnego tylko w Holandii, tak? Więc tak dziwnie wyszło. Nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy na ten temat. Tak naprawdę wszystkiego nauczyli mnie moi koledzy, wszystkiego też nauczyłam się sama. Na przykład jest coś takiego jak Gebrekenboek Huurcommissie, czyli tego takiego trybunału do spraw, można powiedzieć, rozjemczych między najemcą a wynajmującym i tam w tym Gebrekenboek, czyli w tej książce usterek, można tak po polsku przetłumaczyć, jest wszystko rozpisane, jakie usterki wchodzą na przykład w tym wypadku, jakie usterki musi naprawić właściciel mieszkania, jeśli coś takiego występuje w mieszkaniu. No i to było takie self-study, musiałam po prostu to zrobić, żeby też mniej więcej wiedzieć, jak pójdę do domu, tak, do jakiegoś mojego najemcy, czy ta wada, którą ma w mieszkaniu, podlega naprawie przez właściciela mieszkania. Więc dużo tak naprawdę rzeczy to jest własna tak naprawdę nauka. Rozumiem, że zapewniliście jakieś materiały edukacyjne, tak. Czy...
Tak, jak Czy na własną najbardziej. rękę musiałaś wszystkiego szukać? Jak najbardziej. Tutaj miałam akurat bardzo duże wsparcie od kolegów, dlatego że tam jeden z moich kolegów pracuje 23 lata w tym biznesie, można powiedzieć, więc jest bardzo doświadczony. No i generalnie właśnie dużo pytań, tak? Bo tak naprawdę jeśli nie pytasz w pracy, to można powiedzieć, że też się niczego nie nauczysz, a będziesz być może robił błędy, więc tutaj akurat ja bardzo dużo pytam, być może nawet byłam na początku bardzo irytująca dla kolegów. Ale tak, dzięki temu się bardzo, bardzo dużo właśnie nauczyłam i też no teraz można powiedzieć, że jestem już takim jednym z pracowników, który jest tam też dłużej i wie troszeczkę więcej, przychodzą nowe osoby, bo team się rozwija i tak dalej, potrzebujemy coraz więcej osób, bo coraz więcej najemców potrzebuje pomocy, więc tak, więc tutaj w tym wypadku też mogę kolegom nowym pomóc i oni mogą się czegoś nauczyć ode mnie. Okej. Czyli powiedzmy, zajmujecie się tylko i wyłącznie najmem i załóżmy, ja mam jakieś mieszkanie, które chciałbym podnająć komuś, bo z niego nie korzystam na przykład. I wtedy mogę się do waszej firmy zgłosić? Nie. To jak to działa? Ja jako pracownik Hürteam mogę pomóc temu najemcy, któremu ty podnajmujesz mieszkanie, jeśli ten najemca wyrazi taką chęć. Jeśli na przykład ten najemca powie, no dzień dobry pani Aniu, usłyszałem, że tutaj pani może mi sprawdzić, czy czynsz, który płacę, nie jest za wysoki, i wtedy my przyjeżdżamy na taką wizytę do domu. Ta wizyta trwa 15-30 minut w zależności od tego, jak duże jest mieszkanie i czy ewentualnie są jakieś usterki, gdzie trzeba zrobić zdjęcia często. I w tym wypadku my po prostu udzielamy później porady. Jeśli jest taka możliwość, żeby obniżyć czynsz, to nie jest zawsze możliwe. Czasami też jest możliwe to z datą wsteczną, czyli od początku trwania umowy, ale to jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Więc tutaj akurat główną taką rolę gra no, prawo, można powiedzieć w tym wypadku, bo to jest tylko możliwe w przypadku pewnych umów. Dlatego my musimy te umowy sprawdzać, zanim udzielimy takiej porady. Okej. Sprawdziliście umowę, czynsz jest za wysoki. Wysyłamy poradę. Wysyłamy poradę z upoważnieniem do klienta. Klient dostaje upoważnienie, jeśli je wypełni, zwróci nam, my możemy rozpocząć procedurę. No i w zależności od tego, czy to jest procedura samej obniżki czynszu, to na początku musimy poinformować właściciela mieszkania, że prosimy go o obniżkę czynszu, a jeśli właściciel mieszkania nie musi być informowany, bo jeśli chodzi o procedurę właśnie obniżki wstecznej, to tak naprawdę my go tylko informujemy, że zaczynamy procedurę już bezpośrednio w Hürkomisji, czyli do Trybunału do Spraw Rozjemczych, można powiedzieć. I wtedy on może zatrzymać tą procedurę jedynie, jeśli zgodzi się na obniżkę czynszu. I powiem szczerze, że niektórzy właściciele mieszkań się na to zgadzają, ale jest trochę takich osób, które nie chcą tego robić, bo twierdzą, że cena jest w porządku i uważają, że skoro się najemca zgodził na taką cenę, no to dlaczego oni mają tą cenę obniżać? I w zasadzie z jednej strony rozumiem, te osoby mają rację, ale czasami są naprawdę takie sytuacje, że ktoś wycenia mieszkanie, które jest naprawdę warte nie więcej niż 500 euro, nie ma w nim żadnych jakichś luksusowych rzeczy i tak dalej. Wycenia na, nie wiem, 1600, tak? I są takie sprawy. Ostatnio miałam taka ciekawostka, najemcę, który wynajmował mieszkanie, no nie w Rotterdamie akurat, ale tutaj w okolicy. I jego właściciel mieszkania powinien mu w tym momencie zwrócić 20 000 euro za różnicę w cenie, którą płacił najemca od początku trwania umowy, dlatego ta jakby stawka jest taka wysoka. Ostatnio też miałam innego klienta, gdzie ktoś powinien po prostu dostać 3000 euro. Także po prostu są różne historie, różne sytuacje w zależności od procedury, od tego jaka jest, jak długo trwa, prawda, i czego dotyczy, bo to też nie zawsze dotyczy samego najmu, ale mogą być na przykład to koszty serwisowe, czyli gaz, woda, elektryczność, jeśli płacisz do swojego właściciela. Może to być również obniżka czynszu w przypadku usterek. Bo jeśli usterki są w danym mieszkaniu, to wtedy Hürkomisja obniża ten czynsz jeszcze procentowo
przeważnie 40%, czasami 60%, w zależności od tego, jak poważne są te usterki. No i do momentu tak naprawdę rozwiązania problemu w mieszkaniu, jeśli na przykład nie wiem, w mieszkaniu jest grzyb, no to właściciel musi go usunąć. W przeciwnym wypadku najemca pozostaje i płaci po prostu tą obniżoną stawkę ustaloną przez jurkomisję. Także tak to wygląda. Też wynajmowałem wcześniej w Hadze i można powiedzieć, że miałem podobny problem, no ale teraz już ten problem jest rozwiązany. No widzisz, gdybym już cię wcześniej znała, to być może mogłabym ci pomóc. No właśnie, Chociaż ale to było ja nie pracuję w Hadze, 3 ale lata temu, tak. więc teraz już powiedzmy, że nieaktualne. A powiedz mi, czy wiesz, jak w ogóle ogólnie rynek holenderski nieruchomości się przedstawia? Chodzi ci o rynek taki najmu właśnie? Ogólnie najmu, bo wiem, że no naprawdę ceny są kosmiczne. Tak, to prawda. Znaczy z tego co wiem, generalnie teraz bardzo dużo właścicieli mieszkań, takich, którzy mają na przykład dużo mieszkań na wynajem, wyprzedaje mieszkania. To też jest taki, można powiedzieć, nie wiem, czy nazwałabym to trendem, ale coś, co my bardzo często obserwujemy, że na przykład właściciel wypowiada umowę i najemcy i w tym wypadku właśnie motywuje to tym, że on będzie sprzedawał to mieszkanie. No i okej, jeśli najemca ma umowę na czas określony, to niestety prawdopodobnie będzie musiał szukać sobie nowego mieszkania. Ale są sytuacje, w których najemca ma umowę na czas nieokreślony. I zgodnie z prawem holenderskim taki najemca ma prawo pozostać w tym mieszkaniu i mieszkać w nim dalej, a właściciel mieszkania nie może wypowiedzieć mu tej umowy na podstawie tego, że chce po prostu to mieszkanie sprzedać. Dla właściciela jest to dużo lepsza sytuacja tak naprawdę, jeśli będzie miał puste mieszkanie na sprzedaż. No bo jeśli sprzedajesz mieszkanie z najemcą, to nowa osoba, która będzie chciała się tam wprowadzić, będzie musiała rozpocząć sprawę sądową. I w związku z tym no, całe postępowanie, prawda, trwa. Więc... Czyli żeby pozbyć się tego lokatora, trzeba to sądownie rozwiązać? Tak, dokładnie, trzeba to rozwiązać sądownie. Wiem, że to tak dosyć nieciekawie można powiedzieć brzmi. Są też inne opcje tak naprawdę, bo jeśli właściciel mieszkania zaoferuje najemcy, słuchaj, ja pomogę ci znaleźć nowe mieszkanie, albo na przykład zapłaci mu jakąś tam sumę, prawda, przeważnie to jest jakaś taka umowna suma za przeprowadzkę, jakby takiego, można powiedzieć, odszkodowania, można tak to nazwać. Tak, dokładnie. To wtedy nie ma problemu, ale większość właścicieli mieszkań po prostu chce się pozbyć najemcy, no bo łatwiej sprzedać takie mieszkanie puste, prawda? Dlatego często właśnie widzimy, że właściciele wysyłają wypowiedzenie i bardzo dużo niestety też właśnie polskich najemców zgłasza się do nas w takich sytuacjach. Tutaj w Rotterdamie jest ich bardzo dużo i bardzo właśnie dużo ma taką nieciekawą sytuację, że mieszka w jakichś takich mieszkaniach, które nie są jakoś super zadbane. No i właśnie właściciel szuka tak naprawdę dobrej okazji, żeby się ich z tego mieszkania pozbyć i wtedy dla niego to jest świetna okazja. Słuchaj, sprzedaję mieszkanie, no ty tu mieszkasz 10 lat, ale co z tego? Muszę cię z tego mieszkania wyrzucić, tak? W sensie wyrzucić, no może to brzmi akurat źle, ale musisz po prostu się wyprowadzić, tak? No niestety. Powiedz mi o cenach. Chodzi ci o ceny najmu, jakie ludzie płacą? I powiedzmy o jakiś, no nie wiem, może masz jakieś w zanadrzu takie abstrakcyjne historie, opowieści klientów, czy... Wiesz co, powiem ci, że jeśli chodzi o najem, trudno powiedzieć, czy jest jakaś taka na przykład średnia, nie wiem, najmu, ale ostatnio miałam też, zakończyła się sprawa takiego pana, który płacił 1900 euro za mieszkanie. Ja się w ogóle zastanawiałam, jak on jest w stanie sam płacić za to mieszkanie, bo no to jest bardzo duża kwota, a jak wiesz, pewnie zwykle przynajmniej mieszkania trzeba mieć tam trzykrotność, prawda, czynszu zarabiać, więc byłam naprawdę zszokowana. Po naszej wizycie okazało się, że jego mieszkanie jest warte jakieś 600 euro. No i właściciel był strasznie zły, jak po prostu wysłaliśmy mu wniosek, że ma obniżyć czynsz i to w dodatku z datą właśnie wsteczną, więc no możesz sobie po prostu wyobrazić, co się działo. Nachodzili go chyba i tak dalej, grozili mu i różne rzeczy tam się dziwne działy, ale w końcu dostaliśmy orzeczenie właśnie z komisji. On dostał obniżkę czynszu. No i teraz niestety będzie musiał walczyć o jakby to odszkodowanie, o zwrot tych pieniędzy, dlatego że nie zawsze właściciel płaci. Czasami jest tak, że właściciel chce pójść do sądu i chce, żeby jeszcze sąd rozstrzygł, czy faktycznie to orzeczenie jurkomisji będzie prawomocne, więc
Hyrkomisja nie jest takim jakby sądem. Oni są jakby taką komisją rozjemczą. Ich orzeczenie jest wiążące, ale w Ale można przypadku się od niego apelacji, odwołać. tak, można się odwołać do sądu i wtedy tak naprawdę już później musicie reprezentować adwokat. Także no, jeśli chodzi właśnie o te ceny, to są bardzo różne. Jest akurat powiedziałabym, że w Rotterdamie jeszcze chyba nie jest tak źle. Najgorzej jest, powiedziałabym, w Utrechcie, w Leiden, tam gdzie są studenci i to studenci międzynarodowi, bo jest dużo takich agencji mieszkaniowych, które wykorzystują to, że taki student po prostu przyjeżdża, nie zna cen, nie zna rynku i zawyżają mu zwyczajnie po prostu cenę. Też bardzo często w Utrechcie na przykład to jest praktykowane, że właściciele proponują takie umowy grupowe. Podpisują ze wszystkimi studentami w jednym mieszkaniu, którzy mieszkają, umowę taką po prostu grupową. Wszyscy są w tej umowie. No i to się później wiąże z różnymi problemami w stylu ktoś się wyprowadza i studenci muszą sobie szukać kogoś, albo z kolei na przykład właściciel musi szukać i oni niekoniecznie mogą się chcieć zgodzić na to, żeby dana osoba z nim mieszkała, no ale właściciel może im to na przykład narzucić, tak? To są już jakby takie sprawy też umowne, to zależy co kto ma w umowie i tak dalej. Natomiast, no właśnie tak jak mówię, jeśli chodzi o te kontrakty grupowe, te umowy grupowe właśnie najmu, to jest tak naprawdę chyba najgorsza rzecz, z którą mamy do czynienia, ale na szczęście mamy też dobrych prawników, którzy to potrafią obejść. I zwykle właśnie jak dochodzi już do takiego przesłuchania dwóch stron, czyli najemcy i właściciela mieszkania, no to często nasi prawnicy po prostu potrafią z tej sytuacji najemców wybronić. Także to też nie jest taka, powiedziałabym, jakby stratna sytuacja. A powiedz mi, jakie są w ogóle trendy? Czy większość ludzi woli wynajmować, czy może kupić na własne? Wiesz co, tak z moich, powiedziałabym, prywatnych raczej, można powiedzieć, prywatnego mojego środowiska, gdzieś tam znajomych, raczej widzę, że chętniej ludzie chyba kupują teraz, dlatego że wiadomo, że no, za własne mieszkanie płacisz, to jest troszeczkę inaczej niż za wynajmowane mieszkanie, ale też trzeba mieć świadomość tego, że nie wszystkich stać na to, żeby kupić mieszkanie. Teraz wiem, że ma chyba wejść jakieś nowe prawo, coś tutaj kombinują, żeby można było kupić chyba mieszkanie do 390 000 czy coś takiego w nowym budownictwie, żeby to było jakoś, że państwo będzie ci dawać jakąś chyba jakby dotację czy coś takiego, tylko że będziesz musiał w tym mieszkaniu później mieszkać i możesz go sprzedać. Więc coś tam kombinują, to jeszcze nie jest pewne, prawda, czy to się wydarzy. Natomiast też... To tak jako ciekawostkę mogę podać, mam w pracy kolegę, który też z pół roku temu kupił dom za 300, bodajże 80 parę tysięcy i miesięcznej raty płaci 1800 euro? 1900 prawie. No to też jest sporo, dlatego że te odsetki teraz są, prawda, bardzo wysokie. Też mam właśnie znajomą, która mieszkała długo w Leiden, przeprowadziła się do Zoetermeer, no i kupili właśnie dom i też właśnie płacą dosyć dużo za to, dlatego że te odsetki są wysokie. Nie wiem, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że to pójdzie w jakimś lepszym kierunku, ale z drugiej strony też te tanie mieszkania no wychodzą, tak, bo po prostu więcej ludzi na nie stać. Natomiast być może też dzięki temu, że teraz właściciele mieszkań muszą zapłacić więcej podatku, jeśli mają więcej niż tam chyba jedno mieszkanie. Jest coś takiego właśnie, że oni zaczęli sprzedawać te mieszkania, tak? I jeśli ktoś na przykład chce, to może sobie kupić jakieś mieszkanie właśnie tańsze, które gdzieś tam było na wynajem. Nie ukrywam, że często jak patrzę na te mieszkania, to są mieszkania do remontu. Tak. Także tam trzeba wszystko zrobić, tutaj naprawdę prócz ściany. 90% mieszkań to jest wszędzie grzyb. Tak. O właśnie, jako ciekawostkę powiem ci, bo kiedyś miałam pana właściciela właśnie, który mi powiedział, Polaka, to też ciekawostka. Rozmawialiśmy na temat mieszkania, w którym właśnie był grzyb, no i powiedziałam mu, że to nie jest normalne, żeby, prawda, w łazience nie było dobrej wentylacji, żeby tam był grzyb. I pan mi powiedział, że przecież w całej Holandii Południowej jest grzyb. I ja mu powiedziałam, wie pan co, ale ja też mieszkam w Holandii Południowej i w mieszkaniu i nie mam grzyba w domu. I on tak już nie wiedział, co powiedzieć. Niemożliwe.
Także się zdziwił troszeczkę. Nie chciał ze mną później już rozmawiać, także nie miałam z nim kontaktu, nie odbierał ode mnie telefonów, nie chciał po prostu ze mną mieć kontaktu żadnego. Słyszałem, że w Wielkiej Brytanii też ten problem jest z grzybem. Tak, ale z tego co wiem, bo mam też znajomą właśnie Brytyjkę, rozmawiałam z nią i ona mówi do mnie zawsze, że wiesz, ja strasznie żałuję, że u nas w Wielkiej Brytanii nie ma takiego Hur Teamu. A ja mówię, wiesz, u nas w Polsce też nie ma, aby się przydał bardzo, także niestety. A jakie zmiany weszły od stycznia tego roku dotyczące prawa najmu? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie w styczniu weszło nowe prawo ochrony najemców, można powiedzieć, ale też takie prawo, które no, można powiedzieć zwraca się tutaj ku właścicielom, żeby też bardziej jakby świadomie i tutaj... Za bardzo nie wykorzystywali najemców. Tak, ale też właśnie, żeby jakby ta współpraca, można powiedzieć, ten kontakt między najemcą a właścicielem był lepszy. I tutaj gminy dostały nowe narzędzia w tym przypadku i gminy mają w tym wypadku więcej możliwości, jeśli właściciel nadużywa prawa. Co to znaczy? Jeśli na przykład właściciel wynajmuje w jakiś sposób nielegalny, bez umowy i tak dalej, albo na przykład jeśli wynajmuje cały jakiś taki duży budynek, który jest bardzo zaniedbany, to w tym wypadku gmina na przykład ma prawo po pierwsze dać mu mandat i to wysoki mandat, to nie są takie jakieś malutkie mandaty po kilka tysięcy, tylko to są już mandaty takie liczone w kilkudziesięciu tysiącach. Ale jeśli właściciel mieszkania dalej nie dba i tak dalej, nie próbuje tutaj naprawić jakieś rzeczy, to gmina ma prawo w ogóle nawet odebrać mu, tylko to już jest wiadomo też sądownie załatwiane, ale ma prawo odebrać mu takie mieszkanie na przykład. Czy czasami nawet pewnie całą kamienicę. Tylko, że no to już są takie, powiedziałabym, bardzo drastyczne sytuacje, jeśli chodzi o jakieś takie budynki, które są niebezpieczne dla mieszkańców, które na przykład grożą być może nawet zawaleniem się. A są takie budynki w Rotterdamie. Nawet niedawno byłam właśnie u najemcy, który miał takie pęknięcia po prostu w ścianach, że powiedziałam mu sama, żeby zawiadomił inspektora budowlanego, bo no, ja się nie czułam tam bezpiecznie. Oni chyba też mają tutaj tak zwane skłaty, jak to się nazywa? Tak, mają. Czyli budynki, które tam będą powiedzmy rozebrane za rok czy dwa, ale jeszcze do tego czasu można je podnajmować. Tak, to prawda i też mój kolega w takim mieszkaniu mieszka. To jest tak zwany anti-squat. Wynajmujesz to mieszkanie za jakieś drobną kwotę do momentu właśnie, kiedy oni to mieszkanie czy tam budynek wyburzą. I to jest też bardzo ciekawe, bo te osoby, które mieszkają w anti-squatach, nie kwalifikują się tak naprawdę właśnie też pod taką ochronę najmu, którą my tutaj oferujemy najemcom, czyli jakąś taką pomoc. Nie można im na przykład załatwić obniżki czynszu, dlatego że oni tak płacą bardzo niskie czynsze. Jeśli na przykład dostaną wypowiedzenie umowy, to w tym wypadku też nie możemy im pomóc, no bo kiedyś pamiętam, ktoś tam do nas dzwonił i pytał się właśnie o anti-squat, jak to wygląda, ale no my nie możemy takim osobom w tym wypadku pomóc, dlatego że jakby anti-squat jest poza takimi zasadami najmu. Natomiast to też jest ciekawe, bo to osoby, które mieszkają właśnie w takim, to się w ogóle chyba po holendersku anti-krak nazywa, to takie właśnie osoby muszą też dbać o to mieszkanie, czyli nie mogą na przykład go niszczyć dalej i tak dalej, tylko oni wymagają, tutaj taki jakby zarządca, który pozwala tej osobie tam mieszkać, wymaga od niego, czy od tej osoby, tak, żeby dbała o to mieszkanie, ewentualnie jeśli są jakieś takie małe, nie wiem, prace do wykonania, typu coś trzeba naprawić, ale coś takiego naprawdę małego, to ten najemca właśnie też powinien to zrobić sam, tak? Czyli po prostu dbać o to, żeby to było w miarę w jakimś takim dobrym stanie do momentu, aż zostanie wyburzone. A czyli skoro nie ma jakichś takich odgórnych reguł dotyczących tych mieszkań, to one są faktycznie w takim złym stanie? Wiesz co, ja na przykład na mojej ulicy właśnie, gdzie pracuję, jest taki anti-squat. I przyznam ci szczerze, że no, on jest w takim średnim stanie, bym powiedziała. Widać, że ktoś tam mieszka faktycznie, ale ja nie byłam nigdy w takim mieszkaniu, więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Natomiast szczerze przyznam, że niektórzy mieszkają w takich mieszkaniach, niektórzy najemcy, którzy wiesz, normalnie wynajmują mieszkania, że są wcale nie lepsze od tych anti-squatów, także. No, niestety. A teraz pytanie z innej beczki. Może.
ale też o nieruchomości. Czego najbardziej nie lubisz w swojej pracy? Co cię najbardziej denerwuje, sprawia najwięcej problemów? Wiesz co, czasami tak bezsilność, że są takie sytuacje, że na przykład najemca ma umowę i ma mieszkanie, które jest w tak dobrym stanie, można powiedzieć, jest wyremontowane, ma dobrą klasę energetyczną, ale mimo wszystko jest na przykład bardzo malutkie. I nie możemy obniżyć ceny czynszu, bo ta osoba znajduje się w wolnym sektorze. Jest na przykład minimalnie poza po prostu granicą liberalizacji. I co ciekawe, na przykład w tym roku granica liberalizacji wynosi 879 euro i tam ileś tam centów. No i niestety zdarza się tak po prostu, że wyliczamy coś i okazuje się, że ktoś jest powyżej tej granicy liberalizacji o, nie wiem, 5 euro czy coś, czy 10 euro. No i w tym wypadku nie jest możliwa obniżka czynszu i strasznie nad tym ubolewam czasami, tak, że to są czasami takie właśnie sytuacje, że bardzo chciałbyś pomóc tej osobie, bo na przykład wiesz, że nie wiem, rozmawiałeś, on nie zarabia dużo i tak dalej, albo jest właśnie obcokrajowcem, no ale nie możesz nic zrobić, tak, i to jest straszne, takie troszeczkę demotywujące bym powiedziała czasami. No ale z drugiej strony masz tych ludzi, którym cały czas możesz pomóc, tak? I tych ludzi, którzy dostają zwroty, którzy dziękują, że dostali pieniądze, tak, z powrotem. I to jest na przykład bardzo motywujące. To jest bardzo, bardzo... Ja się zawsze bardzo cieszę, jak słyszę, że mój najemca dostał z powrotem pieniądze, jeszcze w ogóle bez pomocy adwokata. To już jest naprawdę super sprawa. A jak to jest w przypadku mieszkań tak zwanych socjalnych w Holandii? Czy te zasady też obowiązują, że możecie interweniować, powiedzmy, żeby spółdzielnia jakby obniżyła czynsz? Czy to już jest jakby, bo z tego co się orientuję, to oni mogą wysłać pismo, czy tam zapytanie do Belastingdienst, żeby uzyskali informacje o twoich dochodach tam sprzed roku czy 2 i na tej podstawie wyliczają ci czynsz. Tak, to jest prawda. Wiesz co, jeśli chodzi właśnie o spółdzielnie mieszkaniowe, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo na przykład w Rotterdamie my nie możemy odwiedzać najemców ze spółdzielni mieszkaniowych, dlatego że gmina chce się sama zajmować takimi mieszkaniami, spółdzielniami. Jeśli faktycznie jest jakiś duży problem i spółdzielnia nie reaguje, to wtedy taki najemca ma możliwość udać się do takiej komisji rozjemczej. I tam, jeśli sytuacja jest poważna, prawda, na przykład właśnie, nie wiem, spółdzielnia naliczyła za dużą podwyżkę względem tego, że ktoś na przykład gospodarstwo dane zarabia za dużo według spółdzielni, no i w związku z tym podwyższają tam jakoś bardzo dużo czynsz, to wtedy właśnie można pójść do takiej komisji rozjemczej i tam komisja będzie orzekać dalej. Natomiast ja nie wiem w praktyce, jak to wygląda. W rzeczywistości bardzo mało osób zgłasza się do nas ze względu na to, że mają podwyżkę czynszu właśnie na podstawie zarobków. Zdarzają się takie osoby, ale właśnie zwykle obsługują je wtedy też nasi prawnicy, także ja nie mam z nimi praktycznie do czynienia. Natomiast dużo najemców zgłasza się na przykład z prywatnego takiego sektora właśnie, też z socjalnego rynku, czy z wolnego rynku też. I na przykład mówią, że dostali podwyżkę czynszu i czy ta podwyżka jest zgodna z prawem, bo na przykład w tym roku to jest bodajże 5,5 czy 8. Nie przygotowałam się dobrze tutaj. Wydaje mi się, że 5,8%, ale nie jestem pewna na 100%. Natomiast, to najwyżej wrzucę tutaj jakiś tak, wyjaśnisz, napis. tak. Natomiast generalnie jest tak, że czasami właściciel mieszkania na przykład zawyża ten procent, chce dostać więcej i w tym wypadku na przykład mówi o 8% podwyższam cenę najmu. I wtedy na przykład my możemy powiedzieć nie, to nie jest zgodne z prawem, pan musi się stosować do reguł, które tutaj narzuca rząd holenderski i ta podwyżka nie może wejść w życie, musi pan ją skorygować. Także tak to wygląda w praktyce. To jest bardzo dosyć ważna sprawa, bo też czasami właściciele mieszkań próbują podwyższyć czynsz jakby z dnia na dzień i to nie jest absolutnie do wykonania, absolutnie nie jest zgodne z prawem, więc tutaj też zawsze zwracamy na to uwagę i zawsze jest możliwość właśnie zgłosić się do nas i wtedy my możemy wysłać takie orzeczenie, taki sprzeciw wobec podwyżki czynszu. A w ogóle dużo w pracy macie ogólnie zapytań, spraw związanych z
nie wiem. Wiesz co, czasami mamy bardzo ciekawe pytania, bo czasami się zgłaszają do nas osoby, które chcą, żebyśmy na przykład wynajęli im mieszkanie. I ja zawsze Okej. tłumaczę, że, no i moi koledzy zresztą też, że my nie wynajmujemy mieszkań, że możemy pomóc komuś, jeśli wynajmuje już mieszkanie i Ma wtedy, czy problem. nawet pokój, tak? Z pokojami też pomagamy. Jeśli ktoś właśnie studenci wynajmują często pokoje, ale nie tylko studenci, bo często właśnie na przykład polscy, czy rumuńscy, czy węgierscy, czy też inni po prostu jakieś inne narodowości, które przyjeżdżają tutaj do pracy, wynajmują pokoje. To jest bardzo częsta praktyka. Nie zawsze się wynajmuje właśnie przez własną agencję pracy, tylko czasami prywatnie. I wtedy, jeśli też jest na przykład podejrzenie, że być może albo za dużo płacę, tak, albo na przykład co gorsza płacę tak zwaną cenę all-in i nie wiesz, ile płacisz za koszty serwisowe, a ile za goły czynsz. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, że tak zwany all-in, czyli cena, którą na przykład płacisz w umowie, masz napisane 600 euro za pokój, nie ma podziału na cenę za pokój i za gaz, wodę, elektryczność, to już nie jest też dopuszczalne, więc taką cenę trzeba też rozbić i właściciel mieszkania musi to zrobić. Także z takimi rzeczami też się tym zajmujemy, też mamy do czynienia na co dzień. Okej, czyli według nowych jakichś rozporządzeń powinni podawać cenę, powiedzmy, samego pokoju plus woda, prąd, gaz i tak dalej, tak? Tak. Według prawa powinno być to wszystko rozpisane, rozdzielone. Jeśli nie jest, to wtedy właśnie można wystąpić z takim wnioskiem do właściciela mieszkania. No i jeśli on tego nie zrobi sam, to sprawa idzie tak do Hürkomisji i ona wtedy orzecze, co dalej z tym zrobić, czy to podzielić i jak podzielić, tak? Okej, a pamiętasz jakiś najśmieszniejszy, najbardziej zabawny moment z twojej pracy? O kurczę, to jest trudne pytanie. No wiesz, co najbardziej ekscytujące to jest zawsze, jak mój najemca dzwoni i mówi: Pani Aniu, dostałem to 8 000, tak, od właściciela mieszkania. Zaczynam Bardzo się życie na cieszę, nowo. tak, dokładnie. Dziękujemy i tak dalej, tak, za waszą pomoc. To zwykle też trwa i ja zawsze mówię najemcom, że nie zawsze jest tak, że dostaniecie pozytywne orzeczenie, nie zawsze jest tak, że dostaniecie pieniądze od właściciela mieszkania. No to jest chyba długa droga, długa walka w ogóle. Właśnie, a propos tego, przypomniała mi się jedna taka sytuacja, bardzo zabawna. Pojechałam kiedyś do pani w Rotterdamie i miałam właśnie wymierzyć jej mieszkanie. Pani się właśnie też kwalifikowała do obniżki czynszu, nawet nie wiem właśnie, czy to nie było przypadkiem all-in też, no nieważne. W każdym razie jej nie było w domu, miał mnie wpuścić do mieszkania jej znajomy, który też tam mieszkał w tym budynku. I to się okazało, ten pan wpuścił mnie do środka, ja wszystko wymierzyłam, no ale ten pan chciał koniecznie, żebym ja się z nim napiła kawy. No i po prostu nie miałam wyjścia, musiałam pójść do niego, bo mówię, może też jemu wymierzę to mieszkanie, może jemu będę mogła pomóc, ale pan powiedział, że nie, że on chyba już nie potrzebuje, bo już jest jakby poza tym czasem, kiedy można też to zrobić, bo te procedury też, on miał umowę na czas określony, chyba tam na rok. Wtedy masz też od takiej umowy 6 miesięcy od zakończenia umowy, żeby rozpocząć procedurę przed Hürkomisją o obniżenie czynszu. Jeśli tego nie zrobisz w ciągu 6 miesięcy od zakończenia umowy, to już jest za późno. I w tym wypadku, no właśnie dla niego już było za późno, no ale kawę musiałam wypić, tak? Także musiałam usiąść na kanapie i wypić kawę. Troszeczkę się spóźniłam przez to na inne spotkanie, ale no... Skoro nalegał. Tak, no nalegał, więc nie mogłam po prostu wyjść i nie napić się kawy. Dobrze. Przejdźmy teraz może do tematów bardziej prywatnych. Masz fajne hobby, o którym chciałbym z tobą porozmawiać. Tobie się wydaje fajne, tak? Sam tego nigdy nie próbowałem, natomiast wydaje mi się przynajmniej interesujące. Tak. Nie mam o tym zielonego pojęcia, więc liczę na twoją kreatywność i opowiedz nam, co to jest za hobby. A więc zajmuję się lepieniem garnków, można tak powiedzieć. Tak, w sumie robię to chyba już od 5 lat, tak mi się wydaje, że 5 lat temu zaczęłam, albo może nawet więcej, bo pierwsze takie zajęcia to były zajęcia u mojej znajomej Maszy. Masza przyjechała do Holandii z Białorusi, no i jest w ogóle też właśnie po studiach artystycznych na Akademii Sztuk Pięknych. No i
po prostu miałam jakąś tam znajomą, też Białorusinkę i właśnie mi powiedziała o tych zajęciach, które ona organizowała wtedy w Delft. Nie wiem, czy w ogóle je dalej organizuje, bo nie mam z nią takiego kontaktu, ale wiem, że właśnie w swoim domu jeszcze dalej tam produkuje jakieś różne rzeczy i ma piec, właśnie wypieka to wszystko. Więc tak, na początku zaczęło się to po prostu od tego, że poszłam do niej na zajęcia i lepiłam ręcznie wszystko. No i dużo się też nauczyłam dzięki niej. To też jest inaczej, jak ktoś na ciebie, wiesz, patrzy na ręce i tak dalej. Po prostu ktoś cały czas nadzoruje to, żebyś ewentualnie tutaj nie zrobił jakiegoś błędu, bo później się sfrustrujesz, że na przykład, nie wiem, coś ci... Przepraszam, że ci przerwę. Ręcznie to znaczy, że bez tego takiego kręcącego się... Bez nie na kole, tylko tak, wszystko ręcznie. Okay. W tym wypadku my robiłyśmy to na zasadzie takiej, że przynosiłeś jakiś element na przykład. Ja miałam taki talerz, pamiętam, po serach, który kiedyś gdzieś kupiłam i wylepiałam... Na wzór? Na wzór, tak. Okay. I wszyscy w mojej rodzinie dostali po prostu ode mnie miski takie... No nie było wyjścia, tak nie było rady. Hurtowo na święta wszystkim. Tak. Ale mam taką jedną miskę, moją pierwszą miskę, którą właśnie zrobiłam i Masza mi ją pomalowała, znaczy nałożyła szkliwo, bo to się fachowo nazywa szkliwo. Więc poszkliwiła mi tą miskę, mam ją do dzisiaj, ma piękny kolor, może wyślę ci zdjęcie, to będziesz mógł może gdzieś wrzucić. Natomiast w tej misce najczęściej wypiekam naczosy, jak idę oglądać na przykład jakiś film, to sobie wypiekam w niej naczosy i po prostu ta miska to jest, no jest po prostu piękna, uwielbiam ją. Także nikomu bym jej nie oddała, moja pierwsza miska, jestem z niej tak dumna, jest ciężka, strasznie, jak jakiś taki garnek, ale jest absolutnie piękna, także i teraz właśnie znowu przyniosłam taką miskę na formę do takiego atelier, w którym można powiedzieć właśnie pracuję, przychodzę właśnie tam na zajęcia i stwierdziłam, że też sobie wylepię znowu taką miskę, tylko może taką z uszami, gdzie będę mogła na przykład coś w niej właśnie zapiec, jakąś zapiekankę albo coś takiego, także... Zobaczymy. Jak mi wyjdzie, to może ci ją przywiozę, ofiaruję. Będziesz mógł sobie zapiekanki robić. Dobrze. A powiedz w ogóle o tym całym procesie. No bo ogólnie o procesie tworzenia rzeczy z gliny. Bo ja jestem kompletnie zielona, chętnie bym się dowiedział czegoś. To powiem ci, że super, jeśli chodzi o właśnie takie pomysły na to, co chcesz sobie wylepić, to jest Pinterest. Moja wizja garncarstwa właśnie to jest przed oczami to takie koło kręcące się i tam ktoś... Powiem ci, że to jest straszne. To jest absolutnie w ogóle koło, to jest w ogóle, to jest przygoda. Samo zło. To nie jest, samo zło pod tym względem, że musisz się, to coś tak wydaje, prawda? Widziałeś, prawda, pewnie tyle razy, że ktoś robi coś na kole, prawda? Na jakiś, nie wiem, może targach gdzieś jak byłeś, czy coś, gdzieś tam jakieś wianki, moja coś wiedza takiego. To raczej się opiera na filmach. Okej. No dobra, ale to zawsze właśnie jak ktoś robi na filmie, to myślisz, takie, prawda, łatwe, banalne, nie? A później siadasz do tego koła sam i myślisz sobie, kurde, to nie jest takie hop-siup. No właśnie u mnie tak było, ja przyszłam na pierwsze zajęcia, usiadłam przy kole i poprosiłam po prostu jakby Luisa, który tam był takim, można powiedzieć, prowadzącym zajęcia, żeby mi pokazał, jak na tym kole w ogóle, co tam się robi. No i mi wszystko krok po kroku pokazał, więc to on też nie jest nauczycielem, więc jakby tłumaczył mi to na podstawie swoich doświadczeń. I zaczęłam w ten sposób właśnie działać na tym kole sama, oglądać filmy, tak jak mówisz też, i metodą prób i błędów po prostu robić różne rzeczy. Najgorsze, co się może wydarzyć, jak się zapalisz po prostu na tym kole, już, że super, będziesz tutaj garnki kręcił, nie wiem, kubki, miski i tak dalej, i coś ci pęknie. Albo się rozwali. I na początku mam wrażenie, ja na przykład, nie wiem czy tak masz, ale ja jestem na przykład taką osobą, że dla mnie to jest, to było straszne, to było najgorsze, jak ja już ulepiłam piękną miskę, która mi tutaj wyszła i tak dalej, była super cieniutka i byłam z niej super zadowolona i coś mi się tam zdeformowało, tak? I ja nie potrafiłam się z tym pogodzić. I powiem ci, że to jest właśnie bardzo dobre, bo z czasem nauczyłam się, ta glina, można powiedzieć, mnie nauczyła, że to nie jest tak naprawdę ważne, że coś ci nie wychodzi, bo to jest proces. Ty masz przyjemność z tego, że ty coś cały czas tworzysz i to jest fajne w tym wszystkim. Tak mi się właśnie wydaje. Czyli
według ciebie takim bardziej profesjonalnym, lepszym sposobem jest to lepienie ręczne, tak? Wiesz co, myślę, że może na początek, żeby się nie zniechęcić, a Lepiej żeby na na przykład coś kole. spróbować, to lepiej może zacząć sobie wyklejać coś takiego właśnie są takie różne formy, są też odlewy, ale odlewy w zasadzie nie są, powiedziałabym, czy też łatwe i też nie dają ci tyle przyjemności, to jakieś takie lepienie właśnie samemu. Natomiast jeśli chcesz zacząć tak po prostu z dnia na dzień lepić, znaczy toczyć, można powiedzieć, bo to jest toczenie garnków na kole, czy też właśnie jakichś tam różnych przedmiotów, no to polecałabym pójść na kurs, żeby się po prostu nie zniechęcić, żeby ktoś pokazał jak i co robić. Ja też w ogóle chciałabym pójść na taki kurs, bo też nie jestem jakoś super zaawansowana. Po pierwsze to jest tak, że na kole musisz dobrze coś scentrować, tą glinę. Jak nie scentrujesz jej dobrze, no to nie wyjdzie ci nic z tego, bo twój kubek, no dobra, wyjdzie ci, ale on będzie jakiś taki krzywy, tak? Tu będzie miał z jednej strony ściankę krzywą, z drugiej bardziej prostą. No chyba, że ktoś taki kubek chce. No chyba, że tak, bo też Taka są wizja takie... artystyczna. Tak, absolutnie są takie rzeczy i są ludzie zadowoleni, prawda, czasami, że w ogóle coś im się udało ulepić. Dokładnie, na takiej zasadzie, więc no właśnie ja jestem takim człowiekiem, ja jestem zawsze zadowolona, jak mi coś wyjdzie, a jak jestem niezadowolona, to po prostu wyrzucam z powrotem, mam taki kubełek z gliną i daję jej po prostu drugą szansę. Tak, drugą szansę, robię taki recykling. Dobrze, a wspominałaś o piecu. Czy gdybym chciał sobie ulepić garnek w domu na przykład, to mogę użyć do tego piekarnika, czy potrzebuję jakiegoś profesjonalnego pieca do wypiekania? Musisz mieć zdecydowanie taki profesjonalny piec. Przy tych cenach teraz gazu, prądu, to może No tak mogło być średnio. troszeczkę, prawda, średnio. Znaczy generalnie jest tak, że ceramicy, którzy robią też swoje wyroby, prawda, jako na sprzedaż czy i tak dalej, no to też wypiekają cały piec. To nie jest tak, że oni jakby ten piec wypiekają, wiesz, w połowie pusty czy coś, bo generalnie są Bo się po prostu to nie opłaca, tak? Tak. Generalnie są też dwie fazy wypieku. To jest też bardzo ważne, bo kiedy już wytoczyłeś coś na tym kole na przykład, czy wykleiłeś rękoma i to jest suche, musi być na 100%, wiesz, wyschnięte, więc dobrze, żeby sobie odstało tydzień. Jeszcze tak wróćmy. Lepiej sobie, ta glina jest taka mokra z tego, co kojarzę. I to musi sobie na razie postać, żeby wyschło, tak? Tak, jak już zrobiłeś, jest gotowe, musi sobie odpocząć. To wtedy sobie odstawiasz na półeczkę, możesz sobie przykryć folią, jak na przykład chcesz, żeby ci wolniej schło. Wracasz do tego za tydzień, możesz to ewentualnie papierem ściernym wytrzeć, co tam jest nierówno i tak dalej, a jak chcesz mieć tak bardziej gładko. Można też to, co robią często właśnie ceramicy, tak, jak już jest troszeczkę, powiedziałabym, takie jeszcze wilgotne, to przewracają ten przedmiot na drugą stronę i wycinają na dole, żeby został sam rand, wiesz, że wycinają ten dół. Ja na przykład nie zawsze to robię. Czasami tak, to trzeba też zrobić precyzyjnie, żeby to było wszystko równo. Moje przedmioty zwykle nie są takie precyzyjne, ale mi to nie przeszkadza. Także dopiero się uczysz. Dokładnie. 5 lat, ale dopiero się uczę, dokładnie. W każdym razie, tak, jak już masz tą rzecz wyschniętą, przygotowaną do pieczenia, chcesz, żeby w taką formę miała, no to odstawiasz ją na półeczkę do wypiekania, na tak zwany biskit. Nie wiem, jak to się po polsku, szczerze powiedziawszy, nazywa. To jest takie pierwsze wypalenie. Czyli tak zwane na twardo, można powiedzieć. Więc, że to już nie będzie taka miękka glina, tylko będzie wypieczone na twardo. Z tego, co wiem, to chyba się nie wypieka w jakiejś super wysokiej temperaturze. Chyba to jest pierwszy taki wypiek, chyba może być 800 stopni, chyba mi się wydaje. Nie, no to tak. To taka temperatura, prawda? No. Do pieczenia pizzy. Tak, tym bardziej, że taki już poszkliwiony przedmiot wypieka się w takiej temperaturze 1000-1100. No to już jest wysoko, prawda? Tak, już cieplutko. Także, ale to zanim to, prawda, to musi być ten pierwszy wypiek. I też są różne jakby szkoły, dlatego że jeśli masz coś, co na przykład jest szkliwione na tak zwane niskie szkliwo, no to wiadomo, że będzie wypiekane na to 1000-1100. Ale są czasami też na przykład przedmioty, które robisz, które chcesz, nie wiem, żeby były wodoodporne, albo na przykład będą stały na zewnątrz. Mam na przykład taką koleżankę, która robi kule. I ona te kule stawia później w ogrodzie. I w związku z tym wszystkie rzeczy, które ona maluje szkliwem, które jest przygotowane na 1250 stopni. A do czego jej te kule służą w ogrodzie? Do ozdoby.
One czyli po prostu... to coś takiego jak tak, krasnale. Tak. Okay. Ona robi bardzo Ale to ładne są rzeczy. kule, czy takie kule do kręgli? Nie, to są takie kule, mamy taką formę u nas i to są takie, to jest taka połowa kuli, ona to wykleja. Musi tam zrobić dziurkę, bo to nie może być wszystko jakby zamknięte, bo gdzieś musi uciec powietrze, tak. Więc ona robi tam dziurkę, później się to wypieka w piecu, no i ona później to szkliwi, tak? Jak to poszkliwi, ona czasami tam też wycina jakieś takie dziury większe i wkłada to na przykład na jakiś, nie wiem, kijek albo coś i to sobie stoi na jakimś takim kiku, nie w ogródku. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to wygląda, bo nie byłam nigdy w tym ogródku. Ale no ona mówi, że sobie właśnie, ona jest generalnie specjalistką od kul, można powiedzieć. Okej. A co to jest w ogóle to szkliwienie? I po co się to robi, czym się to robi? Wiesz co, no szkliwienie się robi po to, żeby po prostu docelowo twój przedmiot miał, był zabezpieczony, ale żeby miał kolor jakiś. No bo po tym pierwszym takim wypieku twój przedmiot jest po prostu bez koloru. Jest wypieczony na twardo, czyli ta glina jest utwardzona, tak? Już nic z niej nie zrobisz, nie możesz już jej wrzucić do recyklingu, ale możesz ten przedmiot poszkliwić i w tym nie wypadku... może po prostu pomalować? Możesz. Ja też na przykład teraz właśnie maluję moje rzeczy. Ostatnio na przykład namalowałam Rotterdam na porcelanowym talerzu. Namalowałam taki, można powiedzieć, skyline Rotterdamu i jestem bardzo zadowolona z niego, jak mi wszedł. Może ci wyślę zdjęcie, bo po prostu naprawdę jestem tak myślisz, dumna. To wstawię do filmu. Dobra, bo naprawdę wyszedł super. To już jest drugie zdjęcie, które obiecałaś. Tak, już obiecuję tutaj. Są takie specjalne farbki w ogóle, które się nakłada, żeby właśnie one nie wyparowały, prawda? Więc to są specjalne farby takie do szkliwienia właśnie, później nakładasz szkliwo takie transparentne, żeby to było widać. Ale maluje się już po wypieku, czy przed? Możesz, wiesz co, to zależy, bo generalnie są dwie szkoły też tutaj. Jest tak zwany ongop, czyli ongop to jest taki, można powiedzieć, taka glina, tylko w kolorze i wtedy możesz tą glinę nałożyć czyli to ongop nałożyć na niewypieczoną glinę, ale na przykład wysuszoną już. I wtedy wkładasz to do pieczenia i wypieka się, już utwardza, to będzie już wtedy takie stałe w tym przedmiocie. Natomiast możesz też po wypieczeniu nałożyć tak zwaną warstwę podszkliwną, można powiedzieć, tak bym powiedziała, pod szkliwem. Taki podkład? Tak. Są takie farbki, jest taka właśnie bardzo firma taka znana, Boc, która właśnie robi wszystkie szkliwa, farby właśnie dla ceramików. I właśnie oni mają takie też pigmenty, można powiedzieć, którymi się nakłada te wszystkie rzeczy. No ja do tej pory szkliwiłam, wszystko po prostu szkliwem takim zwykłym, ale stwierdziłam, oglądałam się tam na Pinterestie i na Instagramie jest taki bardzo fajny profil, gdzie właśnie dziewczyna robiła fajne talerze, więc można powiedzieć, trochę ją skopiowałam z niektórymi rzeczami. I bardzo chciałam po prostu zacząć robić takie talerze. No i teraz się ze mnie śmieją, że jestem fanatyczką talerzy, bo co przyjdę, to po prostu wyklejam jakiś talerz i maluję później. A czy po takim szkliwieniu ten talerz, kubek, miska, garnek po prostu nadają się do normalnego użycia? One są wodoodporne i możesz, nie wiem, gotować, czy pić z tego, tak? Tak, jak najbardziej, dokładnie. Generalnie są w ogóle też dwa rodzaje szkliw. Te szkliwa, które są, których my używamy, tak? To są szkliwa, które mogą mieć styczność z żywnością. Okay. Także tak to wygląda, natomiast są szkliwa... Czy drugie są jakby ozdobne bardziej do jakichś wazonów? Tak, zwykle są właśnie takie szkliwa chyba na wysoką taką temperaturę, jak się wypieka 1250 stopni. To są też szkliwa, które mogą zawierać ołów i to już nie jest wiadomo zdrowe. Coraz więcej chyba firm odchodzi od tego ołowiu, dlatego właśnie, że to też nie zawsze jak się używa tego, to też prawda jest bezpieczne. Natomiast generalnie jest tak, że tak, te przedmioty są jak najbardziej, możesz sobie ich używać. Zwykle też na tych szkliwach jest napisane, czy na przykład szkliwo jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Także to też jest fajne, bo zwykle właśnie możesz przeczytać o tym. Ja zwykle robię niestety takie rzeczy, że nie można ich wstawić do zmywarki. To też warto zaznaczyć, bo żeby przedmiot był, jakby mógł być myty w zmywarce, to musi być oszkliwiony też od spodu, a moje talerze zwykle nie są.
No bo jak mnie potraktowała szkliwem od spodu, to byłyby niestety, no przykleiłyby się do pieca, tak? Do wkładu, więc no nie szkliwię ich od spodu, ale też zmywam je później ręcznie, Ale także to nie ma chyba problemu. powiem ci, że często takie rzeczy ręcznie robione, ręcznie zdobione, to przeważnie jest jakaś taka, nie wiem, informacja, naklejka mała, czy taki symbol nadrukowany, że tak, że albo nie można tego w ogóle mieć w zmywarce, albo to się nie nadaje w ogóle do kontaktu z żywnością. Tak, to prawda, to prawda. Dobrze. Mówiłaś, że masz dużo swoich hobby, pasji. Tak? Mówiłaś o całym wachlarzu. No nie, no faktycznie, bo ja jestem chyba taką osobą, można powiedzieć, też aktywną. To, co jeszcze robię, to no w sumie w tym roku dopiero otworzyłam 2 tygodnie temu sezon rowerowy. No mnie jakoś mnie to nie dziwi. Także pogoda jest taka, jaka jest niestety. No w ogóle się dziwię, że w Holandii tyle osób jeździ na rowerze, skoro to pada przez 300 dni w roku. No właśnie, to jest tak, to jest właśnie dosyć specyficzne, bym powiedziała. Tak. Ja nie lubię jeździć w deszczu. W ogóle jakby też nie sprawia mi to frajdy. Nawet jak gdzieś jadę tak zwanym Omafitsem, tym zwykłym takim rowerem, to też nie jest dla mnie frajda. Natomiast bardzo lubię jeździć na takie jakieś dalsze wycieczki. Jak jest ładna pogoda, to zwykle wsiadamy na rower i tak najdalej chyba, gdzie byłam, to byłam z Hagi, przyjechałam do Kinderdijk, tutaj pod Rotterdamem. Też fajnie można... To za 40 ponad kilometrów chyba. W jedną stronę. Tak. I też przypłynęliśmy tam promem już nie pamiętam skąd, chyba z Ridderkerk, ale nie jestem pewna. W ogóle bardzo fajna właśnie wycieczka. Też wydaje mi się taka do zrobienia na zwykłym rowerze, jak to gdzieś tutaj z Rotterdamu jest, albo z okolic. I też taka jedna z dalszych wycieczek to była wycieczka na Haringvliet. Nie wiem w ogóle, czy wiesz, gdzie to jest. Pierwsze słyszę. To jest w stronę Zelandii, jak się jedzie. To jest taka duża zapora. No i tam zrobiliśmy chyba ze 130 kilometrów, tak mi się wydaje, w 2 strony. No to było, powiem szczerze, dosyć daleko, ale daliśmy radę. To taka wycieczka na cały dzień. Nawet jak masz właśnie taki rower typu kolażówka, to raczej no, dla mnie na cały dzień, bo ja jestem taka dosyć, nie jestem jakimś tam powiedzmy Tour de France, więc raczej wolno jeżdżę, ostrożnie. Ale kolażówką. Tak, kolażówką, jak najbardziej. Ścianka wspinaczkowa, powiadasz. Tak, ścianka. Słucham. Chodzę na ściankę. Kiedyś bardzo chciałem. No to musisz spróbować, bardzo zachęcam. Fajna sprawa. Ale ja to słyszałem, że trzeba mieć stalowe ręce, palce, żeby się tam wgryźć w tą ścianę. Jak generalnie jesteś aktywny w tym sensie, że coś robisz sportowego, takiego nie wiem, nawet jeździsz na rowerze, nie jesteś za bardzo otyły, to sobie dasz radę. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo w zeszłym roku, troszeczkę ponad rok temu, u mnie w zespole pojawił się nowy chłopak, właśnie był z Hagi też, no i okazało się, że chodzi na ściankę. I on był bardzo towarzyski i zapytał się na forum, na naszym jednym ze spotkań biurowych: słuchajcie, ja chodzę na ściankę, chcemy zorganizować wyjście z pracy, czy ktoś miałby ochotę? No i się okazało, że w zasadzie poza mną i 2 stażystkami, w końcu została tylko jedna, to tak naprawdę nikt nie chciał pójść. Wszyscy są tacy sportowi w Holandii. No i poszliśmy na tą ściankę w Rotterdamie. Przy centralnej stacji jest taka fajna ścianka. I mi się to tak strasznie spodobało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam powiedzmy tyle siły, żeby tak chodzić. Poszliśmy też z naszą menadżer, ale ona zdecydowanie powiedziała, że to nie jest dla niej. Co prawda ona uprawia boks, ale się okazało, że no ścianka to nie jest jej rzecz i to jest absolutnie no jakby spoko, tak, bo nie musisz być super we wszystkim, tak, i być może, nie wiem, boisz się, bo masz lęk wysokości, co prawda właśnie to jest ciekawe, bo ja nie chodzę też na taką ściankę typu, gdzie wspinasz się z liną, tylko chodzę na tak zwany bouldering, czyli polega to na tym, że wchodzisz na ściankę, która tam powiedzmy ma 4-5 metrów wysokości. Robisz to bez liny. Ale masz jakiś materac pod spodem? Tak, na dole są takie materace i w zasadzie cała rzecz polega na tym, żeby dobrze upaść. Czyli w najgorszym wypadku złamiesz sobie rękę. No mam nadzieję, że nie, że nie aż tak. Nie, no oczywiście nie życzę ci tego, ale to tak hipotetycznie zakładam, że ewentualnie to się może zdarzyć. Wiesz co, wydaje mi się raczej, że tutaj właśnie dobrze nauczyć się od razu, jak się zaczynasz wspinać
tak zwanej sztuki upadania. Czyli jak się odpadasz ze ściany, to zginasz kolana, żeby sobie ich też nie uszkodzić. Zginasz jak najbardziej, jakbyś ten materac tak wpadał. Czyli tak na kulkę trzeba spaść? Tak na kulkę też można. Tak, Okej. tak żeby właśnie się zrobić taką kołyskę, czy coś takiego, jak spadasz na plecy, żeby ci się właśnie nic takiego nie stało, co tam ewentualnie mógłbyś sobie coś uszkodzić, tak? Ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałam nikogo i odpukać w pustę naprawdę, żeby ktoś sobie tam coś złamał na ściance, jak ja tam byłam. Także nic takiego się nie wydarzyło. Okej. Ja pamiętam w Hadze, tylko to gdzieś w centrum było. Przy Holland Sport. Tak, za Holland Sport. Tam Tak. taka fajna ścianka była, bo ja swego czasu chodziłem tam na siłownię, chyba na samej górze była siłownia, a ta ścianka była tam, nie wiem, na pierwszym czy drugim piętrze. Tak. Tam jest też tam chyba... coś do nurkowania też Tak, jakieś... ja bardzo chciałam właśnie, ale kurczę, nigdy nie spróbowałam. Ale nauczyłam się, co ciekawe, w Holandii żeglować i zrobiłam patent żeglarski później w Polsce. Ale tu w Holandii, właśnie w Zelandii jest bardzo fajna, to tak trochę skacząc powiedzmy po tematach, ale właśnie w Zelandii jest bardzo fajna możliwość dla osób, które chcą się uczyć żeglować żaglówką. No to właśnie tam są pływy i można sobie ćwiczyć tak jak na morzu i można się nauczyć właśnie pływać i tak dalej, więc też bardzo fajna opcja. Dobra, a powiedz mi, czy masz jakieś ulubione książki, filmy? Wiesz co, do których lubisz wracać na przykład? Mam taką jedną ulubioną książkę, która teraz się chyba zrobiła popularna na fali chyba Netflixa, serialu, który będą albo już nagrali. To jest 100 lat samotności. Jak przeczytałam tę książkę, to pamiętam, że kolega powiedział niemożliwe, bo on sam uwielbia czytać książki i nie mógł przez nią przebrnąć. No to jest taka, powiedziałabym, specyficzna bardzo książka. A generalnie jeśli chodzi o filmy, to bardzo lubię oglądać polskie stare komedie, takie Barei, wiesz, i tak dalej. Przy czym to jest zabawne, bo ja generalnie jestem rocznik 90, więc nie mam prawa pamiętać, prawda, tych lat sprzed. I kiedy moi rodzice zawsze oglądali takie seriale czy filmy, tak, to mnie to w ogóle nie bawiło, ja w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. Ale z czasem jakby człowiek zaczyna to oglądać i nie wiem, być może wie coś więcej na temat historii czy coś i może to też tak trochę wraca czasami, mam wrażenie, w niektórych sytuacjach, te bareizmy i zaczyna to być troszeczkę śmieszne. Ale mam wrażenie, że czasami, kiedy je właśnie oglądam, że taki Holender nie zrozumiałby jakby tej epoki w Polsce, tego PRL-u, że dla nas Polaków to jest taki dla bardziej... Dla abstrakcja by była. Dokładnie. Oni zawsze by pytali, dlaczego tak, jak to nie było nic w sklepach. Myślę, że nawet by nie zrozumieli tych filmów początku lat 90., typu, nie wiem, Chłopaki nie płaczą, tak, czy jakieś tego. Tak, też tak myślę. Te komedie, że to była też dla nich abstrakcja. Nie, absolutnie nie. Wiesz co, oglądałem, nie wiem, czy to będę puszczał, czy nie. Zobaczymy. Najwyżej będzie taki wstawka. Oglądałem Tomasza Kamela. Kojarzysz? Tak. Bardzo mi się kiedyś podobał, jak byłam młodsza. Mnie się nie podobał i nie podoba nadal. W każdym bądź razie ma kanał na YouTubie. Nie związany z telewizją polską, żeby tam zaraz nie było. I on uczy, jak mówić. Jak rozmawiać z innymi ludźmi. Polecam. Naprawdę fajne i rzeczowe rzeczy. Jak na przykład rozgrzeć aparat mowy przed jakimś wystąpieniem. Czego nie zrobiłem dzisiaj, właśnie widać. Ale naprawdę fajne, ma tam różne triki. Powiedzmy, jak nie wiem, jak z kimś zagadać na jakiejś imprezie, powiedzmy, stoimy sami i widzimy, że coś tam tak średnio się kręci, więc żeby z kimś pogadać. Ale także nad swoją dykcją, nad ogólną taką, bez tego jak też tego unikać. I mówił, żeby podczas wypowiedzi stawiać kropki. Aha, czyli po prostu zakończyć żeby zdanie. Się nie bać przerw pomiędzy zdaniami. A to dobrze wiedzieć. Bo często jest tak, że jak mówimy, to nie robimy tej przerwy i gadamy i przeskakujemy ze zdania na zdanie i dlatego się to pojawia. Ja mam takiego jednego kolegę na studiach, właśnie miałam takiego kolegę, on do mnie mówi, że ja się zawsze zastanawiałam, wiesz, jak ty coś prezentowałaś, którędy ty powietrze zasysasz, bo ty czasami po prostu jak gadasz, to nie ma końca, nie?
No, a to podobno dobrze jest właśnie sobie zrobić przerwę, tylko że dla osoby mówiącej ta przerwa to się wydaje, że o Jezu, tak zawiesiłem się a dla osoby słuchającej to właśnie nawet lepiej. Normalne, bo przyswoi sobie informacje. I też fajna jest, to się nie nazywa, Boże, to się nazywa chyba intonacja. Tak, intonacja, że z wysoka na niską i tak dalej, prawda? Że tak jakoś Tak, bo to nie jest chyba akcent. Chodzi mi o to, że jak mówimy, to ostatni wyraz powinien być akcentowany w dół. Tak, żeby zakończyć. Tak, a nie powinien być akcentowany do góry. Tak, to prawda. Bo to wtedy już brzmi tak. Ja mam z tym czasami chyba właśnie problem, bo ja chyba też. Tak, że czasami właśnie jak ktoś mówię, to zauważam, że tak, jak rozmawiam z moimi klientami właśnie często, to zauważyłam, że nie ma końca i później na przykład próbuję coś, jakby, jak to się mówi, jak próbuję zakończyć, ale chyba źle akcentuję i oni chyba już nie wiedzą w tym momencie, czy to już ja skończyłam moją myśl. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? Dokładnie. No właśnie. Muszę nad tym też popracować. Tak, to mamy jeszcze całe życie, żeby się ostatnie nauczyć. słowo tak w dół zaciągnąć, że tam jest kropka. Ale zobacz, okazuje się, że jestem nudna po prostu. Dlaczego nudna? No, że kurczę, tak mało hobby mam. Niby bliźniak, ale jakoś tak wiesz. Ale ja też nie mam jakoś dużo. Znaczy w sumie moim hobby też dodatkowym, hobby to nie jest hobby, ale można powiedzieć taką pracą trochę wolontariacką, to jest jeszcze ten mój profil, który prowadzę, tak, na Instagramie i Facebooku, gdzie właśnie trochę go, można powiedzieć, zaniedbałam. A to dlatego też, że chciałam właśnie przygotować jakiś taki trochę kurs dla najemców, jak można samemu złożyć taki wniosek o obniżkę i tak dalej. Ja tak na chwilę przerwę. Wszystkie rzeczy, wszystkie linki do swojego profilu, nie wiem, czy do twojej firmy, możemy też podlinkować. Firmy myślę nie musimy, bo... W sumie do ciebie podlinkujemy, jak ktoś będzie zainteresowany. Gdybyś miała moc superbohatera, jaka to by była moc? Ja bym powiedziała pewnie moc uzdrowiania, bo zawsze jak widzę jakieś chore dzieci, na przykład, nie wiem, w hospicjum albo coś takiego, albo starszych ludzi, którzy cierpią, to dla mnie jest zawsze takie, bo ja jestem generalnie wysoko wrażliwa i dla mnie to jest bardzo duży problem, kiedy właśnie widzę ludzkie cierpienie, nie? I kiedyś w ogóle jeszcze w Polsce, pamiętam, jak mieszkałam, brałam udział w takim projekcie, który się nazywał Szlachetna Paczka. I zawsze pamiętam, że dla mnie to było straszne, jak starsze osoby, takie powiedziałabym dziadek, babcia, tacy w wieku plus, nie wiem, 80 lat, którzy nie mają co włożyć do garnka, są bardzo schorowani i ich jedynym marzeniem to jest to po prostu, żeby, nie wiem, mieć zapas makaronu, żeby mogli co jeść, a my przy okazji jeszcze załatwialiśmy im na przykład, nie wiem, węgiel, żeby mieli czym palić i tak dalej. I dla mnie zawsze to było takie... I moi rodzice próbowali mi tłumaczyć, że no wiesz, no nie zbawisz całego świata, tak? Bo jest cierpienie na tym świecie i tak dalej. Też pomóc. Tak, a dla mnie to zawsze było takie, a dlaczego, tak? Dlaczego? Ja chcę po prostu, żeby wszyscy byli, może nawet nie równi, bo to nie o to chodzi, ale żeby mieli to minimum, tak? Żeby trochę tej sprawiedliwości było po Dokładnie. prostu. I teraz trochę się czuję czasami może nie jak Robin Hood, ale też dzięki mojej pracy właśnie jestem w stanie czasami komuś pomóc, kto jest w takiej sytuacji, gdzie... no nie ma czasami, prawda, tutaj taką pozycję, powiedziałabym, ma straconą, tak? Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Języka, nie zna nikogo, kto by mógł pomóc. Także przynajmniej tyle mogę zrobić. I czasami też mi jest właśnie bardzo przykro, jak widzę jakieś takie właśnie starsze osoby, które są schorowane. Mam jedną taką babcię, w sumie mam 3 babcie. Mam 3 holenderskie babcie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Bo moja babcia, moja własna babcia już nie żyje, jedna, druga, ale jak przyjechałam do Holandii i zaczęłam się uczyć holenderskiego, to w Hadze działa taka instytucja, nazywa się Hilde den Haag i oni organizują takie spotkania z talcoachem, z nauczycielem, ze starszą osobą przeważnie, która pomaga ci po prostu zacząć używać tego języka i rozmawia z tobą na różne tematy. Fajne. I ja pisałam jej... A to takie społeczne jest? W sensie, że tak, powiedziałam tak. Dla to jest, chętnych. To jest dla chętnych, tak, wolontariat. I poznałam taką babcię Jokę, która właśnie była moim nauczycielem języka.
To w ogóle jest śmieszne, bo tam płacisz 30 chyba euro takiego jakby wpisowego, że się zapisujesz do tej organizacji. Oni mają na swoje cele statutowe, Okej. a to, co robią wolontariusze, jest darmowe, tak? Czy nie płacisz za ich usługi i tak dalej, to nie są żadne lekcje. No i yoga przychodziła do mnie tak naprawdę ponad rok, bo się tak ze sobą zaprzyjaźniłyśmy. Ja się poczułam dzięki niej taka zaakceptowana w tej Holandii, że zaprosiła mnie później po tym wszystkim na Scrabble do swojej dzielnicy. Powiedziała mi, słuchaj, my w ogóle gramy w Scrabble, ale nie wiem, czy ty będziesz chciała, bo to są starsze osoby. Ja mówię do niej, wiesz co, w sumie dlaczego nie, tylko czy ja dam radę, nie? Bo no, ten mój język nie jest jakiś taki najwyższych lotów, a ona mówi do mnie, słuchaj, przyjdziesz, my ci pomożemy i wszystko będzie okej. No ja przyszłam, zaczęłam chodzić i teraz nawet je ogrywam czasami, zdarza się, także jestem z siebie bardzo dumna. A tu Holendrzy to chyba lubią grać w bingo? Wiesz co, nie wiem, chyba tak niektórzy pewnie grają, a wiem, że też w Bo rumiku jakoś tak grają. mi się kojarzy, że parę razy już widziałem właśnie starsze osoby i że oni w to bingo, to chyba te numerki się losuje, tak? Możliwe, no, tak chyba. I no oni tak. jeszcze, tylko że to już taka zabawa outdoorowa i to też w Francji jest bardzo popularne. Kule takie. Nie Tak. wiem, na czym to polega, ale widziałem Znaczy, właśnie chyba mnóstwo... Szulebul, czegoś tak nazywa, nie wiem czy... Szula bula, nie Nie wiem. wiem, ale jakoś tak tymi kulami Tak, się rzuca. To prawda. Grałam w to na naszym wyjściu świątecznym i faktycznie widać, że Holendrzy to znają i lubią, to prawda. Muszę zgłębić temat, bo nie mam w ogóle pojęcia, jak to się gra. Dobrze, a co sprawia, że czujesz się najbardziej spełniona w swoim życiu? Jejku, nie zadawaj takich trudnych pytań. No, jedno czy dwa muszę. Wiesz co sprawia, że czuję się podróże. O. Jak jadę gdzieś za granicę i czuję Gdzie byłaś ostatnio? Ostatnio byłam w Polsce. No dobra, ale troszkę dalej. A na wakacjach byłam, można powiedzieć, we Francji na nartach. To byłam w styczniu, a jeszcze wcześniej byłam w Ameryce i byłam pierwszy raz w Miami na Florydzie. Jak było? Bardzo mi się podobało. Troszeczkę ciepło, ale bardzo mi się podobało. Nie podobało mi się jedzenie. Nie powiem, że to jest może moja również... Marzenie. Może nie powiem, że to jest marzenie, ale jedna z destynacji, Gdzie które chciałbym pojechać? odwiedzić, bo powiedzmy... Tak. Powiem ci, że zdecydowanie polecam, dlatego że warto, myślę, pojechać i przekonać się na własnej skórze, jak tam jest. Mi się bardzo podobało. Miejsce, w sensie tam powiedzmy to Miami Beach, gdzie jesteś. Podobało mi się też właśnie to, że wiesz, możesz poznać kawałek świata. To wtedy się czuję taka właśnie spełniona, że odpoczęłam, coś zobaczyłam. Jakby moje wyobrażenie na ten temat być może się zmieniło, bo zderzyło się z rzeczywistością. Ale to mi daje jakąś taką satysfakcję. Także tak, to jest dla mnie dosyć istotne. Takie podróże, podróże kształcą. Tak. Oczywiście. Co najbardziej lubisz, a czego nie lubisz w Holandii? Jestem ciekaw. To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, lubię bardzo to, że Holendrzy są tacy otwarci, ale nie lubię tego, że czasami nie potrafią ci powiedzieć tak jakby bezpośrednio czegoś. Szczerze. W sensie niby są bezpośredni, ale pewne rzeczy potrafią tak zawoalować, że ci nie powiedzą wprost. Chodzi mi o takie narzekanie, że oni jak narzekają, to narzekają na pogodę na przykład. Tak. I ja na przykład spotkałam się z tym u mnie w budynku, gdzie działa wspólnota mieszkaniowa, tak? I mam wrażenie, jest tak, że ktoś z czegoś nie jest zadowolony, ale nie powie czegoś komuś wprost, żeby go nie urazić. No i to jest dla mnie w ogóle jakieś takie, no powiedz po prostu, to się nazywa konstruktywna krytyka, tak? Dokładnie. I to samo jest w zasadzie zauważyłam u mnie w pracy. Czasami mam wrażenie, że ktoś czegoś komuś nie potrafi powiedzieć, albo z kolei ta druga strona nie słucha, bo na przykład mój szef, mówimy coś mu, a on nas nie chce słuchać. Bo on uważa, że jakby jego zdanie, jego być może, nie wiem, to co on widzi, jest takie jak on widzi i on chce, żeby mu też wytłumaczyć, ale tu przynajmniej on chce, żeby mu wytłumaczyć, dlaczego jest tak, że my uważamy, że jest inaczej, tak? No to tu jest powiedzmy jakby plus, tu jest postęp. Także to są takie rzeczy, powiedziałabym, których może właśnie nie lubię, ale lubię właśnie tą otwartość. Wydaje mi się, że to też jest zależne od Holendra, ale na przykład te moje babcie, to, że mnie zaakceptowały, że tak mnie wzięły jakby do siebie, to jest właśnie ta taka holenderska, powiedziałabym, otwartość.
No bo dużo się też mówi o tym, że Holendrzy jako naród niby są tacy tolerancyjni, otwarci, ale tak nie do końca, prawda? I to w sumie no ma dwie strony medalu. A pod względem, powiedzmy, krajobrazu, czy pogody, czy... No pogoda to jest, powiedziałabym, taka rzecz, którą chyba każdy w Holandii by zmienił. Natomiast jeśli chodzi o pejzaż, jakiś taki o krajobraz, to wydaje mi się, że jest całkiem spoko, chociaż ja jestem akurat miłośniczką gór i ja lubię jak jest troszeczkę tak bardziej górzyście, Wiesz co, więcej dla mnie, lasów. moje odczucie jest takie w Holandii, że, już mówię o takim, powiedzmy, krajobrazie, że jest strasznie płasko. Tak, to prawda, Mało jest drzew, to prawda. Mało lasów, mało prawda? lasów, tak, i no ten krajobraz jest nudny. To akurat prawda, ale z drugiej strony na przykład mi się bardzo podoba to, że jak jedziesz powiedzmy przy autostradzie, widzisz te pola, łąki, to one są takie uporządkowane. Tak, Nie to ma żadnych prawda. jakichś takich reklam. Dla mnie na przykład ja nie lubię bardzo takich reklam Tak, brutalnych, Boże, ja które pamiętam po ten, oczach walą. aż mi się przypomniał ten chaos przy polskich autostradach, Właśnie. miliard reklam. W ogóle tak, nawet na mieście, w Polsce to na każdym rogu są te billboardy, czy Tak, po paręnaście billboardów, a tutaj tego nie ma. tak, właśnie dlatego to mi się bardzo podoba. Ja pamiętam, że jak przyjechałam pierwszy raz do Niemiec, to byłam troszeczkę tak Niemcami jakby oczarowana, bo mówię, o, tutaj jest mniej tych reklam niż w Cywilizacja. Polsce, tak. Ale jak przyjechałam do Holandii, to pomyślałam sobie, Niemcy to są w ogóle 100 lat za Holandią, tak? Także tutaj No absolutnie... właśnie, a ciekaw jestem, z czego to wynika. Czy to jest jakoś prawnie uregulowane, że nie można reklamować się, czy... Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że Jeżeli ktoś z widzów wie, to niech napisze w komentarzu, bo jestem ciekaw. z tego, co kiedyś gdzieś czytałam, to chyba jest w ogóle tak, że w niektórych dzielnicach jest jakieś takie rozporządzenie, chyba, nie wiem, czy to jest gminne w tym wypadku, że na przykład szyldy chyba muszą być dostosowane w jakiś tam sposób do budynku, jeśli na przykład budynek jest jakiś tam historyczny, czy coś takiego. Ale to nie wiem, czy to jest prawda, bo nie czytałam tego, wydaje mi się, na żadnej jakiejś takiej stronie, prawda, Ciekawy temat. popartej prawnym No to takim załóżmy, że aspektem. masz jakąś, nie wiem, kawiarnię. No właśnie, No właśnie, więc chciałabyś się jakoś zareklamować. dokładnie. Dlaczego nie? Ciekawy temat. Ciekawe. Też Może tak mi się będzie wydaje. ktoś, kto o tym opowie. Zapraszam. Byłaś w telewizji kiedyś? Byłam w Polsacie. O, Ale nie będę ci mówić. Był taki program Polacy za granicą i występowałam tam ja, moja koleżanka z pracy. był taki program, I ale jeszcze... nigdy go nie oglądałem. O, za szczęście. Ale on Ale był jeszcze chyba... On wyszedł tak sztucznie, był tak okropny. On poza Polsatem na innej stacji był chyba. A nie, to był inny, to na TVN-ie mają, ale to mają takie, mieli konkurencyjny. Boże. To było chyba Jestem z Polski. I to było o Polakach mieszkających za granicą. Tam występowała taka chyba Monika, która mieszka w Hadze. Ona jest fryzjerką i ma męża chyba Holendra właśnie. To cały program właśnie oni jakby zrobili cały odcinek, nie? No ja byłam w takim właśnie, Polsat nagrywa kilka osób, jakby, które mieszkają w różnych miejscach, ale nie polecam jakby brania udziału w takich projektach, bo to jest po prostu straszne. Telewizja robi, oni chcą mieć wszystko na już, a sami robią wszystko na odwal. Żeby po prostu zrobić odcinek i wiesz, puścić go, nie? To było straszne dla mnie po prostu, bo tyle fajnych rzeczy, które zrobiliśmy, które nagraliśmy i których oni później, wiesz, nie puścili, nie? Takich rzeczy ważnych moim zdaniem. No. I w ogóle przyjechali tak naprawdę... A to było w formie wywiadu, czy... Wiesz co, to było w formie takiego wywiadu chodzonego po mieście, nie? I tak dalej. I nie, to było bardzo źle zorganizowane. Powinni przyjechać w ogóle na wiosnę, jak jest właśnie jasno, można pojechać jakieś tulipany są i tak dalej. Oni przyjechali kurde w zimie. Tragedia. No właśnie. Dobrze, a powiedz, jakie są twoje plany na, nie wiem, najbliższe 5 lat? Ostatnio sobie wymyśliłam, że fajnie byłoby zrobić NT2, czyli ten taki egzamin na poziomie B2. I to nie, że to jest mi potrzebne do pracy, bo... Tylko dla siebie. Tak, dla siebie. Dlatego, że myślałam o jakichś studiach tutaj w Holandii, ale w zasadzie no ja już zrobiłam studia i nie wiem, czy będę miała ochotę studiować dalej. Ale sam ten taki egzamin chyba wydaje mi się, że chciałabym zrobić, dlatego że pewnie bym się chyba z tym czuła. Poza tym też to mnie zmotywuje do jakiejś takiej dalszej pracy nad językiem, tak? Więc to też jest fajne rozwojowo, tak mi się wydaje. Też nie mówię, że będę cały czas robić to, co robię, bo kto wie, co się wydarzy tak po drodze. Natomiast na pewno chciałabym więcej troszeczkę pojeździć jeszcze po świecie. Dopóki powiedzmy jeszcze mam czas,
Dlatego, że mam jakichś takich starszych znajomych, nawet ta moja właśnie babcia holenderska pojechała teraz na Arubę i powiedziała, że dla niej jest za gorąco, a babcia ma 76 lat. No, Więc jak już jesteś taki starszy, to niekoniecznie chce ci się gdzieś tam jeździć, prawda, daleko, 8 godzin gdzieś lecieć, czy więcej. Więc to jest taki jakby dla mnie, może nie priorytet, ale chciałabym, wydaje mi się, że też nawet w sumie często gdzieś tam jadę, coś oglądam za granicę, ale jakby się dało, to nawet chciałabym troszeczkę jeszcze częściej, dlatego że ja mam piątki wolne, więc fajnie byłoby gdzieś tam na jakiś weekend nawet wyskoczyć, gdzieś tutaj w Europie, coś zobaczyć na krótko. W ogóle ta Aruba to jest chyba taki jeden z popularniejszych kierunków Holendrów, nie? Tak, Curaçao, Aruba, tak. W ogóle co jest ciekawe, to słyszałam, że Aruba jest taką wyspą też, powiedziałabym, bardziej zamerykanizowaną, a Curaçao jest takie bardziej właśnie holenderskie. I coś w tym jest faktycznie, bo na Arubie jest dużo takich produktów też dostępnych w Ameryce, więc ona jest taka wymiksowana. Na Curaçao nie byłam, więc nie wiem jak tam jest, Też nie byłam. ale słyszałam, że fajnie, bardzo właśnie jeśli chodzi o widoki i tak dalej, o plaże. Ktoś tam jak znajomy właśnie był. No też dużo tutaj chyba ludzi lata, bo są bezpośrednie loty, a to jest wiadomo kolonia była holenderska, także można się skusić i pojechać. Nie wiem, czy oni w tym samym języku mówią? Tak, wiesz co, w sumie tak, tylko pamiętam, że na Arubie właśnie niezbyt chętnie mówili po holendersku. To był dla mnie taki szok, że oni więcej mówili po angielsku niż po holendersku. Nie wiem. Dziwne. Jakie są w ogóle twoje odczucia z językiem holenderskim? Czy łatwo ci się go było nauczyć, czy... Wiesz co, no powiem ci tak, na początku jak tu przyjechałam w ogóle, to nie chciałam się uczyć holenderskiego. No ja w ogóle bardzo słabo mówiłam po angielsku, więc dla mnie to był priorytet, żeby się dobrze nauczyć po angielsku mówić, a że Holendrzy, wiadomo, są znani z tego, że dobrze mówią po angielsku. Absolutnie tutaj nie było żadnego problemu. Ale generalnie ja nie chciałam się uczyć holenderskiego. Dla mnie w ogóle ten język brzmiał fatalnie. Po prostu co to za język? Ale się okazało, że jak kupiliśmy mieszkanie, że w sumie fajnie by było może, gdyby jedno z nas mówiło w tym języku. No i padło na mnie. No i ja się zaczęłam właśnie uczyć tego języka. Bardzo mi, powiedziałabym tak, opornie szło, bo ta wymowa jest taka Harcząca. specyficzna bardzo, tak. no. I ciężko mi było tak naprawdę, ale po jakimś czasie, to jest śmieszne, bo po jakimś czasie człowiek chce mówić w tym języku. Ja po prostu każdą panią w sklepie, którą dorwałam, ekspedientkę, to zawsze pytałam mag ik vragen, mag ik wat vragen? Ci ludzie mieli mnie już chyba dosyć, a czasami też było śmiesznie, bo czasami na przykład pytałam kogoś po holendersku, a on nie odpowiadał po angielsku, nie mówił po holendersku. To było właśnie czasami takie śmieszne. Ja tak się złościłam. Powiem ci, że w sklepach można spotkać osoby sprzedające na przykład, czy w jakiś tam, nie wiem, klantenserwis, które tylko i wyłącznie po angielsku mówią. Tak, to prawda. Właśnie zauważyłam, że od paru chyba lat, jakiś po COVID-zie mi się wydaje, jest jakaś taka fala, że dużo osób właśnie nawet jak idziesz do kawiarni, to mówią po angielsku, nie po holendersku i zauważyłam też, że niektórych moich znajomych holenderskich to złości, bo mówią, że oni są w swoim kraju i oni chcą rozmawiać po holendersku, a nie cały czas po angielsku. No, nie wiem, dla mnie to jakby mi to nie przeszkadza, tak? Ale moja koleżanka w ogóle udzieliła mi ciekawej wskazówki, bo ja się strasznie frustrowałam, jak mówiłam źle po holendersku i ktoś odpowiadał mi po angielsku. Tak, ten perfekcjonizm. Tak. I ja się wtedy strasznie złościłam i moja koleżanka Ewelina powiedziała mi, że musisz im mówić po prostu, że ty nie mówisz po angielsku. I oni wtedy faktycznie to pomogło, wiesz, bo oni mieli taki szok. Jak to? Że ktoś może nie mówić po angielsku, ale chce mówić po holendersku, się uczy tego holenderskiego. No i faktycznie to bardzo pomogło, tak? Więc to jest jakieś takie wyjście. Ja na przykład przyjeżdżając do Holandii miałem cichą nadzieję, że tutaj będzie język niemiecki przydatny. Okay. I jakież moje wielkie rozczarowanie było, gdy usłyszałem to harczenie ich. No, niestety. Ja w ogóle w szkole się uczyłem języka niemieckiego, chodziłem do klasy niemieckojęzycznej. Oczywiście angielskiego też się uczyłem, ale to zawsze ten angielski był taki, wiesz... Moja ciocia jak przyjeżdża tutaj z Niemiec, to zawsze masakruje Holendrów, bo ona nie mówi po holendersku, więc ona mówi do nich, że ona po niemiecku mi tłumaczy, ona będzie mówić po niemiecku wolno, a oni niech jej odpowiadają po holendersku. Też wolno. To jest tak. Także tak jest. Trzeba sobie po prostu jakoś radzić. Ale powiem ci, że z czasem nawet jakoś tak
chyba też właśnie dlatego przez tą moją koleżankę Ewelinę, ona jest nauczycielem w ogóle języka. Wydaje mi się, że przez to polubiłam ten język, bo ona też dużo takich pokazała mi rzeczy, tych wyrazów łączonych i tak dalej, wiesz, że coś się z czymś łączy i z tego powstaje jakiś taki śmieszny wyraz, o którym ja bym nie pomyślała, nie? Że ta języka może być taką trochę, ta nauka, chciałam powiedzieć, może być zabawą. E, I powiem ci, że to faktycznie trochę tak wygląda, no a poza tym samo to, że mogę pracować w tym języku, daje mi taką satysfakcję, że no te lata nauki to nie poszły na marne, tak? Że to jest coś fajnego, a poza tym też ci Holendrzy, których znam, moi przyjaciele jacyś holenderscy na przykład, oni są tacy też, powiedziałabym, w szoku, tak doceniają bardzo ten fakt, że ja się tego języka ich chciałam uczyć, tak? To też jest fajne, to jest Tak, bardzo bo przyjemne. umówmy się, no większość ludzi jednak zostaje z tym językiem angielskim. Ja jestem tego świetnym przykładem. Mimo że pracuję w firmie, w której no większość jest Holendrów. Natomiast jest to międzynarodowa firma i nikt nie ma z tym problemu, jeżeli ktoś mówi po angielsku. Wiesz, to najgorsze wydaje mi się, co można zrobić w Holandii, to nie uczyć się żadnego języka. Tak, i mówić po polsku. I mówić po polsku i żyć w swoim świecie, bo jeśli tutaj przyjeżdżasz i żyjesz tutaj i tak dalej, to jednak warto mieć ten jakiś język, czy angielski, czy holenderski, żeby radzić sobie po prostu w tym życiu, tak? A nie być zależnym od kogoś, tak? Dobrze, tak już na koniec, bo głównym naszym tematem rozmowy były nieruchomości, najem. Jaką byś dała radę dla osoby, która powiedzmy chce przyjechać do Holandii i będzie szukała mieszkania do wynajęcia? Czyli jakieś takie rady dla osób, które będą chciały zamieszkać w Holandii, żeby ich ta papierologia, a także najemcy nie, brzydko mówiąc, wydymali. Wynajmujące. Tak, najemców, wynajmujący. tak, zgadza się. Wiesz co, ja zawsze mówię, żeby być bardzo ostrożnym, bo są naprawdę czasami takie sytuacje, że człowiek przyjeżdża i ląduje z walizką na ulicy, bo okazuje się, że nie ma mieszkania. Polacy mają generalnie pod górkę w Holandii, tak jak tak naprawdę inne Chyba narody, które najbardziej tutaj pod przyjeżdżają. względem językowym, nie? Te wszystkie umowy. Też fakt. Generalnie też chciałam właśnie powiedzieć, że właściciel, czy agencja, jeśli przedstawia umowę, to musi tą umowę przedstawić też w takim języku, żeby był zrozumiały dla najemcy. Czyli w tym wypadku dobrze by było na przykład, jeśli nie mówisz po angielsku, po holendersku, to żeby to był język polski. Jeśli mówisz po angielsku, no to wiadomo, po angielsku będzie ok. Natomiast Czyli oni mogą, ale nie muszą ci tej umowy po polsku przedstawić, tak? To znaczy dobrze by było, żeby jeśli nie mówisz po holendersku i po angielsku, to żeby ta umowa była przetłumaczona na język polski. Okej. Dlatego, że to jest tutaj akurat u nas prawnicy tak mówią, więc umowa musi być sporządzona w języku, który rozumie najemca. Także jeśli najemca nie rozumie angielskiego i holenderskiego, to wiadomo, że musi być po polsku, tak? Natomiast jeśli chodzi właśnie o takich... No tak, ale wynajmując od osoby prywatnej, no ciężko ją zmusić do tego, żeby ci przygotowała umowę w języku polskim. Wiesz co, no ciężko, ale tak naprawdę ty płacisz później jakieś koszty administracyjne i tak dalej, więc może to włączyć w te koszty administracyjne. Prawdopodobnie też sobie odbije to z pierwszym czynszem, który dostanie, tak? Więc no to są jakby, chce wynająć mieszkanie, tak? Więc jakby tutaj... To jest już też dobra wola tej osoby. Tak. Natomiast ja szczerze powiedziawszy też bardzo polecam właśnie jednak korzystać z usług jakichś takich zaufanych agencji mieszkaniowych i bardzo uważać na jakieś takie oferty typu ktoś ogłasza się z mieszkaniem na przykład na Facebooku i te zdjęcia są skradzione. Używajcie sobie lupki, na przykład w Google można sobie znaleźć wtedy zdjęcie tego mieszkania czy tego, nie wiem, budynku i tak dalej. Można wyszukać adres, bo można na przykład zapytać się, jeśli na przykład, nie wiem, patrzysz w Google, że taki adres w ogóle nie istnieje, a to nie jest żaden nowy wybudowany budynek, no to powinna się zaświecić czerwona lampka, tak? Przede wszystkim to, co ja często lubię robić, gdy, nie wiem, jadę w jakieś nieznane miejsce, to jest Street View. Tak, to też bardzo pomaga, no.
Znaczy generalnie powiem tak, Polacy i nie Polacy, też obcokrajowcy po prostu mają pod górkę, jak przyjeżdżają do Holandii, dlatego że nie mają możliwości faktycznej sprawdzić, jak to mieszkanie też często będzie wyglądać, dlatego dobrze umówić się na przykład na jakiś video call taki, żeby można było z makelarem, z pośrednikiem nieruchomości obejść to mieszkanie, zobaczyć jak ono wygląda. Może się zdarzyć tak, że pośrednik pokaże nam inne mieszkanie i przyjedziemy na miejsce i się okaże, że to nie było to mieszkanie. Też są takie sytuacje. Ale generalnie chyba najgorszym problemem takim, jak ktoś przyjeżdża w ogóle z Polski, to jest to, żeby wynająć mieszkanie, żeby w ogóle udało się je wynająć, dlatego że musisz mieć jakieś pieniądze na start. A generalnie nie pracujesz jeszcze, więc nie jesteś wiarygodny. I to jest często problem. I wydaje mi się, że dlatego po prostu najłatwiej na początek wynająć sobie jakiś pokój. Nie mam niestety tutaj jakby pomysłu ani porady, w jaki sposób najłatwiej to znaleźć, ale myślę, że warto skorzystać ze znajomych zawsze, jakichś porad, którzy być może są już w Holandii, może jakaś, nie wiem, rodzina czy coś, może ktoś, nie wiem, na jakiejś grupie facebookowej, kto kiedyś pracował. Nie wiem, czy na Marktplacu też są ogłoszenia takie? Też są, ale też bym to uważała. Trzeba uważać, tak, dokładnie, też bo to już jest zawsze ta lubka loteria. wchodzi tutaj w grę, tak. Trzeba lubką patrzeć, czy to mieszkanie przypadkiem nie jest gdzieś w Szwecji, bo jeśli coś wygląda za pięknie, to prawdopodobnie nie jest prawdziwe. Tak, albo nawet zdjęcia mogą być prawdziwe, ale ktoś po prostu nas skasuje i w żadnym wypadku nie płacić żadnych jakichś takich zaliczek, zadatków, nic takiego. Wszystko płacimy dopiero w momencie przekazania kluczy, podpisania umowy, także dopiero wtedy. Myślę, że tu jeszcze warto wspomnieć, że Holendrzy często organizują takie, powiedzmy, castingi i zapraszają więcej osób. Tak. Tak, to też prawda. I oni sobie wtedy wybierają, prawda, kto im by tutaj pasował bardziej i tak dalej. Niestety, to jest ich jakby prawo do tego. Wynajmują mieszkanie, tak, mogą zdecydować, kto w nim będzie mieszkał. W Polsce to troszkę inaczej wygląda jednak. Ale też są takie castingi troszeczkę. Tak? Też. I te ceny, po prostu ostatnio tam nawet coś patrzyłam, z ciekawości chciałam porównać i jak zobaczyłam gdzieś tam w Warszawie za pokój 1400 zł, jakiś taki w ogóle mały pokoik, prawda, w mieszkaniu, to sobie pomyślałam, kurczę, serio? Ja pamiętam czasy, gdzie kawalerka była za 900 zł. Ale dobra, to było naprawdę z 15 lat temu. Tak. Także dobrze, zbliżamy się powoli do końca tej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się przybyć do mojego pięknego studia. Dziękuję Ci również za rozmowę. Pamiętaj, będę Ci jeszcze tam powiadamiał o tych 2 zdjęciach, żebyś mi wysłała. Przypomnij mi koniecznie. Wyślę Ci przypomnienie. Jeżeli ktoś ogląda to na YouTubie, zachęcam do subskrypcji. Odcinek też się pojawi na Spotify, ale to potrzebuje troszkę czasu, żeby sprawy techniczne rozwiązać. To jakiś tam hosting plików różne audio, rzeczy. Jakiś, troszkę jeszcze się pogubiłem w tym, więc... Może Audacity? Nie. Nie Audacity, a coś jeszcze, jakiś inny ten do Spotify'a, nie pamiętam, coś jest. Generalnie musisz taki hosting, taką firmę trzecią zaangażować w to. Oni jakby przytrzymują u siebie na serwerze twój plik z podcastem i też rozsyłają ten plik do Apple Music, do Spotify, do Google Podcast, do innych tam platform. Tam możesz sobie zaznaczyć i wybrać do jakich. Skomplikowane. Tak. Ale myślę, że w ciągu najbliższych paru dni ogarnę. Okej. To w takim razie powodzenia Ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. I dziękuję za oglądanie i powodzenia. Dzięki.